Nie wiem, jakby wyglądał ten pejzaż. Pewnie niczym by się nie różnił. Oczywiście poza tak ewidentnymi rzeczami jak ruiny synagog, cmentarze żydowskie, porozbijane, macewami wyłożone pewnie kawałki. To raczej nie chodzi o ten pejzaż, też chodzi o pejzaż mentalny. Bardziej o to chodzi. Myślę, że ten pejzaż byłby zupełnie inny. To jest twoja pierwsza wystawa od kilkunastu dobrych lat, tak duża, przekrojowa. W Warszawie, ale nie tylko. Pierwsza po tej zachętowskiej z 2007 roku. Wystawa szczególna ze względu na miejsce, czyli Polin i tematykę. I chciałbym zacząć od pytania o dyptyk. To jest tak, że 1 stycznia wracaliśmy z Sylwestra i wracaliśmy z gór, z okolic Wisły. No i na trasie był Oświęcim. No i podjechaliśmy, chciałem to zobaczyć, przypomnieć sobie, jak wygląda obóz. Zaskakujące było to, że można przejechać przez te tory, które prowadzą do głównej bramy Brzezinki, Birkenau. Zatrzymałem samochód na torach i sfotografowałem Ankę, która siedziała obok mnie. To nie jest jednak tylko przedstawienie tej bramy, tylko też jest Anka na pierwszym planie i ona mnie trochę zasłania, izoluje od tej bramy. Siedzimy w samochodzie, więc jesteśmy jakoś... Odcięci? Odcięci, tak. Nie jesteśmy narażeni na nas, ale też ta brama nie jest narażona na naszą obecność, która może być wulgarna dla obydwu stron. A powiedziałeś o tej wulgarności, czy takiej obawie przed wulgarnością. To dla mnie to samo w ogóle, że można na tych torach stanąć, prawda? Jest jakieś takie niestosowne. No właśnie to jest niestosowne. To jest trochę tak, że zastanawiałem się nad tym, czy na przykład mógłbym sobie iść po tych torach, po których nie jeździ żaden pociąg. Na co mógłbym sobie pozwolić. Myślałem o obrazach Richtera, o tym, że w jego atlasie znajdują się zdjęcia z obozów koncentracyjnych. I on zapytany, czy kiedyś namaluje te obrazy, czy namaluje obrazy na podstawie tych zdjęć, on powiedział, że nie, że to jest zbyt wulgarne, że byłaby to pornografia. Okazało się, że on chyba parę lat temu, nie wiem, może 10 lat temu, na zamówienie Bundestagu namalował obrazy namalowane na podstawie tych zdjęć zrobionych ukradkiem, spalenia zwłok z Oświęcimia. Okazało się, że on jednak ich nie pozostawił takimi obrazami, które zostały namalowane bezpośrednio na podstawie zdjęcia. On je jednak rozwalił, przerobił na abstrakcję. Okej, ty się decydujesz na to, prawda? No bo malujesz wiele realistycznych przedstawień. I opowiedz, jak zachodzi ten proces? Zawsze muszę mieć jakiś, że tak powiem, rekwizyt, który mnie zasłoni, który mnie oddzieli od tego krajobrazu. Tak jak w tym przypadku jest to rower. Przedstawienia zagłady też są w jakiś sposób zapośredniczone, bo ja nigdy nie korzystam z materiałów, które, jeżeli to są zdjęcia dokumentalne, to są zdjęcia też, które służą komuś do opowiedzenia tej historii. A kiedy sam na przykład robię zdjęcia tych miejsc, no to siedzę w samochodzie albo jest przede mną rower, który jest jakimś dla mnie wytrychem, żeby namalować, żeby zrobić zdjęcia, a później namalować z tego obraz. No tak, bo to jest cała wielka dyskusja, czy w ogóle można takie wydarzenie przedstawić za pomocą wizualności, reprezentacji. No i ty używasz rozmaitych środków, bo od abstrakcji, czy niemal abstrakcji, takiej na granicy, no aż właśnie do realizmu. Opowiedz trochę o tej metodzie. U mnie nie ma czegoś takiego jak metoda. Raczej ta metoda się tworzy na miejscu, tu i teraz.
to jest tak, że ja właściwie poszukuję jakiejś formy, ale ja nie do końca wiem, jaka ona ma być. Oczywiście tutaj, kiedy wybieram te zdjęcia i chcę się zbliżyć do nich, no to jest prosta sprawa. Ja chcę w miarę realistycznie namalować te obrazy, ale nieraz próbuję się od nich, czy oddalić? Tak, oddalić. No trochę jak w przypadku Mausa. Tam właściwie, ja nie wiem, nie do końca też... Okazało się, że nieraz te przedstawienia są dla mnie niesatysfakcjonujące i po jakimś czasie, po wielu latach właściwie wracam do tego pierwotnego przedstawienia i je zmieniam. To zapytam może trochę inaczej. Czy jakbyś bronił no właśnie potrzeby, czy takiego twojego prawa, czy w ogóle do no właśnie realistycznego odtwarzania takich motywów jak obóz? Dlaczego to jest zasadne, potrzebne? Obrazy powstają, przynajmniej w moim przypadku najpierw ja jestem ich widzem, jestem ich odbiorcą i, że tak powiem, w pracowni mogę namalować wszystko. Pytanie jest raczej, co może zawisnąć na wystawie, więc ta odpowiedzialność na to, co zawiśnie na wystawie, co zawisło na ścianach Polin, jest odpowiedzialność za nią bierze Adam. Trochę bierze Adam, ja biorę odpowiedzialność za to, co namalowałem, no ale też bierzemy odpowiedzialność za to, że nie pokazujemy portretu Hitlera w Muzeum Historii Żydów Polskich. Malarstwo jest w ogóle też trochę takie miejsce próby, co można zrobić, co można przedstawić, czemu można poświęcić czas. Tak jak malując Hitlera, który był tym Führerem takim, którego znamy ze wszelkich przedstawień z czasów wojny, ze znaczków pocztowych i tak dalej. Jednak on dla mnie był tym Führerem, był tym ucieleśnieniem zła, więc ja go przekreślam, nie pozostawiam go. Mówiłeś o tej swobodzie, twojej swobodzie w pracowni, właśnie takiej sytuacji jednostkowej, indywidualnej. Trochę ta pracownia była taką kapsułą, jak ten samochód na torach, jakiegoś takiego odgrodzenia, tak mi się to przynajmniej skojarzyło. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego przemalowałeś Maus, cykl Maus? Rozmawialiśmy już chyba kiedyś o tym. W książce. Tak, rozmawialiśmy o tym w książce. I to jest ciekawe, że ja wtedy tak właściwie byłem... Wtedy chyba to robiłeś w ogóle. Ja być może wtedy to robiłem i byłem przyjąłem taką ignorancką chyba, może nawet arogancką postawę. Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? I ciekawe jest to, że o ile jestem przekonany do tego obrazu z drzwiami, obraz z drzwiami do komory gazowej, on od samego początku mnie denerwował, tamten taki kształt, który przypominał ogień, a to pewnie w zamyśle Arta Spiegelmana było jakieś odbicie w okienku albo coś takiego, ale ja sobie, przez to, że ja go przemalowałem wiernie, to mi przypominał o płomienie. To po pierwsze przydawało niepotrzebnego dramatyzmu tym drzwiom, po pierwsze, a po drugie to jest nieprawda, bo tam żadnego ognia nie było, więc ja przemalowałem ten obraz i z niego jestem zadowolony. Na przykład drugi obraz, który był właściwie zupełnie abstrakcyjny, przedstawiał taki nieatrakcyjny też w formie, przez to, że przedstawiał jakiś szraf na podłodze i na ścianie. Ja przemalowałem, dodałem tam kolejne warstwy. I okazało się, że ten obraz w tej swojej surowości był o wiele fajniejszy. Teraz z perspektywy kilku lat widzę, że to był jakiś błąd, no ale te błędy się popełnia, nie wiem, no być może znowu coś zrobię z tym obrazem. Można powiedzieć, że obrazy są po to, żeby je malować w swojej głowie, a później przemalowywać. Są też takim łatwym obiektem do zmiany i też trochę, a być może też delikatnym obiektem do zranienia, jako obiektem fizycznym, bo to jest tylko płótno, jakaś błąka cienka. Ja sobie o tym teraz tak myślę, że tak samo jak łatwo jest je stworzyć, tak samo łatwo jest je zniszczyć. W ogóle jak oglądałem wystawę, to też uderzyło mnie, że jakby tak wszystko tutaj wskoczyło na swoje miejsce. Że to jest z 20 lat, ale że w zasadzie to jest twoje malowanie jest o tym, co tutaj widać, prawda? Że to tak związało wszystko. I chciałem cię zapytać, czy
przez tą wystawę można przeczytać ewolucję twojej twórczości, jakąś formalną albo tematyczną? Jak ty to widzisz? Tematyczną chyba nie, bo to są wciąż, bo pierwsze prace powstały w bezpośredniej reakcji na Mausa, na Shoah, na film Shoah. I oczywiście tak co jakiś czas wydawało mi się, że to już dosyć, ale pojawiały się jakieś nowe historie, książki, które przeczytałem, filmy, zdjęcia, którym nie mogłem się oprzeć. Okazało się, że ta historia jest niewyczerpana jak te miliony ofiar pewnie, bo każda historia jest jednostkowa i jest ciekawa w swojej unikalności. Więc to pewnie się nie zmieniło, bo ja wciąż wracam do tych tematów. Czy malarstwo się zmieniło? No te dwa obrazy akurat ostatnie, a właściwie 4 obrazy ostatnie, czy dwa obrazy przedstawiające Ankę na tle torów prowadzących do Brzezinki, obraz Herschela Grynszpana i ten obraz Powidok. To są ostatnie obrazy, więc wydaje mi się, że one są... Być może tutaj jest taka bardziej wyraźna rozpiętość między abstrakcyjnymi obrazami i obrazami realistycznymi, które powstają Ja rzeczywiście chyba trochę w ten sposób teraz pracuję, że ta droga się... Te dwa nurty się wyrafinowały bardziej, że jest malarstwo realistyczne i próby malarstwa, mówię próby, bo to są wciąż próby, próby malarstwa abstrakcyjnego. I one pewnie nie są reprezentatywne dla tego, co wcześniej robiłem. Wcześniej częściej te dwa nurty się zlewały w jeden, że tak naprawdę one się przenikały w taki dosyć płynny sposób, a teraz one są w taki bardziej świadomy sposób rozdzielone, ale nie wiem. Więc mogę powiedzieć, że tak, że w jakiś sposób ta wystawa jest reprezentatywna dla tego, co się, jak to malarstwo ewoluuje. Ale oczywiście jest to tylko wycinek, no bo to nie jest tak, że ja cały czas maluję obrazy, które dotyczą zagłady, dotyczą takich konfliktów. Mhm. A mógłbyś opowiedzieć o tym obrazie Powidok, bo on jest bardzo mocny, ale chyba wymaga komentarza. Obraz Powidok jest oczywiście nawiązaniem do obrazu Strzemińskiego, więc stąd jakieś uzasadnienie tematyczne tego obrazu. Ale powód pierwotny dla namalowania tego obrazu jest bardzo prozaiczny. Ja byłem po prostu u dentysty, miałem zamknięte powieki, a w oczy mimo to świeciło mi bardzo mocne światło, które tworzyło jakieś obrazy, wzory. No i stąd się wziął ten obraz. Wziął się stąd, co pod powiekami, kiedy świeci światło. Śmieszne jest to, że ostatnio często też zastanawiam się nad Powidokiem niezależnie od tego obrazu, nad tym, na ile ten obrazek, kształt, który widzę przy mocnym świetle, pozostaje pod moimi zamkniętymi powiekami. Chciałem w ogóle cię spytać o kilka obrazów, które tutaj się pojawiają, a które no właśnie może wymagają jakiegoś dopowiedzenia. Sam jestem ciekawy na przykład tej pracy z główkami kapusty. Główki kapusty to już jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo długa historia. Bardzo polski motyw. Bardzo polski motyw, tak. Historia, mam nadzieję, dla widza ciekawa, ale niekompletna, dla mnie niewyczerpująca. Główki kapusty przez to, że to jest bardzo polski motyw, że sam często mijam te głowy kapusty i zastanawiam się nad tym, dlaczego na przykład nikt z przechodzących albo przejeżdżających na rowerze nie weźmie sobie takiej kapusty. Bardzo mi się to podoba, że te kapusty tak sobie rosną. No ale głowy kapusty dlatego, że to są głowy, że to jest sterta głów. No i są widziałem sterty czaszek właśnie na przykład pod Phnom Penh na Polach Śmierci. Tam jest taka świątynia właśnie, w której są sterty czaszek. No więc to jest a przez to, że na wystawie jest też ten obraz przedstawiający ofiarę przesłuchań
w Kambodży podczas panowania reżimu Czerwonych Khmerów. No to stąd jest ten obraz kapusty. Ale ciekawe i śmieszne jest to, że żeby znaleźć obrazek zdjęcie z taką stertą kapusty, musiałem, szukając w internecie, jedyne takie satysfakcjonujące zdjęcie to było zdjęcie chińskich rolników stojących przy stercie kapusty. I to stąd? Tak, to jest dokładnie na podstawie tego zdjęcia. Nie 1:1, ale ono było takim pomocniczym materiałem. A jak mógłbyś opowiedzieć jeszcze, jaka jest relacja twoja jako malarza, ale też tutaj na tej wystawie kilku prac do sztuki dawnej czy dawniejszej, bo przemalowujesz fragmenty, jeżeli się nie mylę, obrazów klasyka Degas. Chciałem cię zapytać, dlaczego to robisz? Degas jest dla mnie takim, wciąż jest jednym z najważniejszych, najciekawszych malarzy. Teraz jest dla mnie może mniej ważny, ale bardziej intrygujący. Mniej ważny jako malarz i w jakiś sposób mnie odrzuca jego antysemityzm. Ale przez to, że ja na początku myślałem, przez to jak on malował ludzi, to myślałem, że on jest takim nihilistą, że jest właściwie mizantropem i w jakiś sposób mi się to podobało, że te osoby, które on maluje, są nieładne, że odrzuca taki zachwyt, taką afirmację, która wtedy była dominująca impresjonistów, zwłaszcza, że to on był w takiej dla mnie opozycji Degas, Renoir. I kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tym, że czytając W poszukiwaniu straconego czasu, tam jest ten tak mocno obecny ten konflikt dreyfusistów i antydreyfusistów, to postanowiłem, że sprawdzę, kto był tym antydreyfusistą. No i pierwszy mi wyskoczył Renoir i pomyślałem sobie, oczywiście, no przecież Renoir musiał być tym taki tandeciarz, nie? Okazało się, że Renoir był w wielkiej sztamie z Degas, że to ich właśnie zbliżało. No i dlatego ja wpisałem w tę postać aktu kobiecego swastykę, taką rodzącą się swastykę. Nie znałem tego obrazu z tymi Żydami na giełdzie paryskiej. Takiej trochę karykatury tych Żydów robiących interesy, trochę spiskujących. No tak, Degas to było jakieś rozczarowanie. Czy to jest o aktualności pewnych klisz, motywów, postaw? Tak. Ale są nowe zagrożenia i też, jak tutaj oglądałem wystawę, to też uderzyła mnie jakaś taka reaktualizacja niektórych motywów. Ten obraz Murzynek Bambo na przykład zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że teraz go się czyta po całej akcji słowem murzyn w ogóle i jakiejś takiej próbie jednak wyegzercyzmowania tego słowa. Jak ty to czytasz? Ja miałem to, w ogóle dla mnie to jest też tak, ja przez długi czas nie chciałem się pozbyć tego słowa. Właściwie walczyłem o to słowo z synem, który ma 21 lat teraz, a myślę, że kiedy pierwszy raz zaczęliśmy o tym rozmawiać, to miał 18 lat. Ale zaczął już wtedy studiować, więc miał jakąś taką bazę, że tak powiem, intelektualną, dosyć mocną. Mogę powiedzieć, że myślę, że był dosyć mocno zindoktrynowany przez uniwersytecką poprawność polityczną i ja absolutnie nie chciałem się z nim zgodzić. Nie chciałem odpuścić tego słowa, nie chciałem właściwie, a z kolei on nie chciał w ogóle wypowiedzieć tego słowa i nie wypowiedział tego słowa, a ja odpuściłem. Bo jednak uznałem, że skoro zainteresowani, czyli podmiot obrazu, czarnoskórzy nie chcą, żeby tak o nich mówić, nie należy tak mówić. Jednak coś, z czym trudno jest obiektywnie
rozmawiać o czymś, do czego się ma tak emocjonalny stosunek, do wierszyka, z którym właściwie wyrosłem. Ciekawe, że on też właściwie wyrósł z tym wierszykiem, bo ja też czytałem mu te same wiersze Tuwima. Dla mnie to było ważne, że to jest też, że autorem jest Tuwim, polski Żyd. I trudno go posądzać o złe intencje, o protekcjonalność wobec tego czarnoskórego chłopczyka. Chyba wręcz przeciwnie. Właśnie tak. Ja też tak myślę, a Kacper to zupełnie odwrotnie. On inaczej to odczytywał. To może dobry moment, żeby powiedzieć o obrazie Arab, który tutaj też się pojawia, bo za nim stoi bardzo ciekawa historia. Chodzi o to, że ja najpierw namalowałem znalazłem portrety facetów i wydawało mi się, że to jest wyglądali dla mnie jak Arabowie. Zwłaszcza, że to była jakaś arabska, anonimowa dla mnie strona. Ci Arabowie, jak jadę do Izraela, to nigdy nie wiem, kto jest Arabem, a kto jest... Znaczy nigdy nie wiem, nie wiem. Okazuje się, że oni sami nie wiedzą, kto jest Arabem, kto jest Żydem. I nazwałem te obrazy Arab, a później ktoś mi powiedział, ktoś z Izraela, że to są portrety 3 bardzo znanych żołnierzy zaginionych podczas wojny izraelsko-libańskiej w 1982 roku chyba. Ale ja pozostałem przy tych tytułach. Świadomie, mogłem je zmienić, ale ja pozostałem przez to, że ta historia pokazuje, czym się kierujemy, nadając im nazwy. Okazało się, że i historia ma dalszy ciąg. Właśnie parę tygodni temu w mieście Lod pod Tel Awiwem podczas demonstracji żydowskich nacjonalistów wyciągnięto z samochodu kierowcę, który wyglądał jak Arab. Zniczowano go prawie na śmierć. Okazało się, że to był Żyd. No i to jest taki rechot tej całej, tych rechot historii, która się naśmiewa z rasizmu, nacjonalizmu pewnie. No w ogóle na tej wystawie, czy takie najbardziej niepokojąca jest właśnie ta stała aktualizacja. To, że wszystko to są prace z 20 lat, a wszystko są to motywy niezwykle aktualne. Jest też, w ogóle jest inny, prawda? Tutaj bohaterem nie chodzi tylko o zagładę, nie chodzi tylko o Żydów, ale Arab, ale też Cygan, prawda? Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, kto jest innym dzisiaj w Polsce? To są emigranci, którzy stoją gdzieś tam, którzy są zamknięci w obozach dla uchodźców. To są uchodźcy, którzy są zamknięci w obozach, którzy uciekają przed śmiercią, przed jakimś bezpośrednim zagrożeniem życia, przed głodem, albo po prostu szukającym lepszego życia, tak jak wielu z nich, wielu z nas, z członków naszych rodzin, którzy podróżowali po prostu za chlebem. I to, że w Polsce oczywiście ten intym ma wiele twarzy, ale myślę o tym, że innymi na przykład są ci kurierzy Uber Eatsa albo innych takich właśnie, albo Ubera, albo taksówkarze ukraińscy, pakistańscy, hinduscy. I myślę, że oni są inni najbardziej w Polsce, bo myślę, że są najbardziej bezbronni. Ponieważ myślę, że środowiska LGBT, że mniejszości, ale też polscy Żydzi, że oni sobie poradzą, że mają, że tak powiem, bazę kulturową, intelektualną, która pozwala im się odnaleźć w tej rzeczywistości. Ale ci inni wyobcowani ze swojego środowiska, myślę o tych emigrantach, mają o wiele ciężej, więc oni są dla mnie takimi, którzy są najbardziej narażeni ta inność ich naraża też na przykrości. A opowiedz jeszcze o obrazie z kośćmi na dnie morza. To nie jest dno morza, to jest powierzchnia. Okej.
Dla mnie to jest powierzchnia, ponieważ łatwiej jest jakoś spersonifikować drzewa, las, pagórki, coś, co wystaje z powierzchni ziemi, stworzyć personifikację świadka. Jeżeli chodzi o zagładę, natomiast trudniej przydać wodzie, albo oceanowi, albo morzu to miano świadka. Oczywiście woda może być takim samym świadkiem jak tragedii morskich. Uchodźczych. Bardzo ładna interpretacja, ale to też się wpisuje w tę wystawę. No ale stąd być może są te kości, żeby ta woda była też świadkiem jakiegoś dramatu. Ty mówiłeś o swojej pomyłce, jeżeli chodzi o pracę Arab. Ja się pomyliłem, bo powiedziałem, że to jest dno morza, a ty powiedziałeś, że to powierzchnia, czyli jak rozumiem kości wyrzucone na brzeg. Pływające na powierzchni pływające na powierzchni wody. Więc chciałem cię zapytać w ogóle o roli błędu, też na ile dla ciebie jest ważna jakaś ścisłość interpretacyjna tych, którzy będą i które będą oglądać te obrazy. Ona w ogóle nie jest istotna. To jest dla mnie bardzo ciekawe i wydaje mi się, że każdy sobie maluje i opowiada obraz na nowo dla siebie. Próbuje sobie opowiedzieć tę historię, która jest zawarta w obrazie na własny sposób. Obrazy, które wymagają takich ewidentnych wskazówek, są zatytułowane precyzyjnie, żeby nie pomylić na przykład Herschla Grynszpana z kimś, powiedzmy, z kimś innym, z jakąś anonimową osobą, więc to jest dla mnie ważne, żeby ta wskazówka była precyzyjna. Dla mnie jest ciekawe słuchanie interpretacji. I to dotyczy też ludzi, którzy nie są obyci ze sztuką współczesną, którzy przychodzą i widzą jakiś obrazek. Mówię nawet, że to nie jest obraz, tylko obrazek, że widzą obrazek i oni sobie właściwie opowiadają to, co widzą na własny sposób. Nawet ten brak wiedzy może być jakoś odblokowujący i spojrzenie może być świeższe. Chyba tak. To powiedz, jakby według ciebie wyglądał polski pejzaż, jeżeli nie byłoby tutaj zagłady? Nie wiem, jakby wyglądał ten pejzaż. Pewnie niczym by się nie różnił. Oczywiście poza tak ewidentnymi rzeczami jak ruiny synagog, cmentarze żydowskie, porozbijane, macewami wyłożone pewnie kawałki bocznych dróg albo wieże strażnicze w Auschwitz. To raczej nie chodzi o ten pejzaż, też chodzi o pejzaż mentalny. Bardziej o to chodzi. Myślę, że ten pejzaż byłby zupełnie inny. Gdyby nie było zagłady, na pewno trochę odpowiedzią na to pytanie jest ten rysunek z taką historią dosyć... W Tarnowie. Tak, w Tarnowie, w Mościcach. No to pewnie ten pejzaż tak by wyglądał, że świat byłby ciekawszy z ludźmi, którzy nie tylko z tymi, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, albo nie chodzą, ale ich przodkowie chodzili. No z tymi, którzy chodzili w soboty do synagog. Rozmawiając o obcych, na szczęście jest ich coraz więcej. Jest to nieunikniony proces i ja sobie ostatnio pomyślałem, że mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będę częściej będę słyszeć język, którego nie rozumiem, niż język polski. Jest to trochę, mówię to trochę z przekory, bo mówię to z przekory i przeciwko tym, którzy tak się tych uchodźców albo ludzi o odmiennym kolorze skóry boją.